Idź, śmiało. Nie ugryzę cię. W kuchni mam coś do żarcia. Tutaj? Tak, siadaj. Rozgość się. Będzie fajnie. A za sekundę wracam. Położę tylko kluczyki na miejsce. Jestem. Tak zapytam, ma pan może coś do picia? Trochę zaschło mi w gardle. Jasne. Sprawdzę, co tam mam. Dzień dobry. Towarzysz Byrcyn nie dzisiejszy taki jakiś. Jak to mówią, nadany, ale nie odebrany. No właśnie, dałbyś łóżko, co? Zgubią cię kiedyś te baby Byrcyn, mówię ci. Co ja zrobię, co? Sławek. Lgną do mnie jak pszczoły do miodu. Co mogę zrobić? Co one w tobie widzą? Ani urody, ani wdzięku. A intelekt też raczej mizerny. Wiesz, mam pewne zalety, których nie widać na pierwszy rzut oka. Jest tu właśnie jedna taka, która chce z tobą porozmawiać o tych zaletach i o ich konsekwencjach. Taka niewysoka, szczupła brunetka, trochę wariatka z twarzy. Dokładnie tak. Ej, spokojnie! Ej, chłopie, wyluzuj. Grodziec Aleksandra chce z tobą pilnie gadać. Sierżancie Broda, bardzo proszę sobie nie żartować w ten sposób. To są poważne sprawy i proszę sobie tak nie żartować. Proszę otworzyć kratę. Dziękuję. Grodziec! Nie tu! Grodziec! Grodziec! O. Dobrze, że jesteś. O, nie jedna już mi to mówiła. Jest. Słuchaj, jest sprawa dosyć pilna. No. Dzwonił do mnie facet. Możesz. Słuchaj, dzwonił do mnie facet. Od lat pracujący w terenie. Zajmuje się bezdomnymi, jakimiś dzieciakami na gigancie, narkomanami i tak dalej. No. I zaginął mu podopieczny. Jarek Bidniuk. Zestawowy, nastolatek. Podobno 2 miesiące temu uciekł z domu, tylko do tej pory się rodzice nie zainteresowali jakoś. Może chłopak pojechał do Poznania, nad morze, w góry, przewietrzyć się. No właśnie nie. Przez ten cały czas mieszkał na skłocie, chodził normalnie do szkoły, nawet się podobno dobrze uczył. Chciał stąd zwiać. No dobra, to druga opcja. Może przedawkował i się przekręcił. Na bank nie, bo po śmierci brata obiecał, że nie tknie nagów. No to trzeci wariant. Może ktoś go pobił i leży w śpiączce w szpitalu. Nie, sprawdziłabyś to. No to co się mogło wydarzyć? Słuchaj, facet twierdzi, że padł ofiarą psychopaty. Psychopaty? Możesz jaśniej? Podobno od kilku lat znikają na Gorczaku dzieciaki. Co 2-3 miesiące znika nastolatek.
znikają? Co, nikt ich nie szukamy i nic o tym nie wiemy? No właśnie, nikt. Zaczęłam grzebać, szukać. No dobrze. To pokaż, co wygrzebałaś. Zrobimy jakąś listę. No właśnie, proszę. Tylko w ciągu tego roku zginęło 3 nastolatków. Na pytania zadawane przez szkołę czy opiekę społeczną rodzice odpowiadali, że wyjechali do cioci albo babci. Oficjalnych zgłoszeń nie było, więc policja nie wkraczała do akcji. Ale wszystkie te dzieciaki uczyły się w pobliskiej podstawówce. Marysia, to ja. Fajnie. Ogarnąłem nam trochę jedzenia. Jesteś głodna? Zrobić ci kanapkę? Nie. Słuchaj, kupiłem maść na siniaki. Nic mi nie jest. Spałaś ty w ogóle? Bałam się, że ktoś tu wejdzie. Marysia, ja wiem, że jest ciężko, ale ja to spróbuję jakoś ogarnąć. Ale musisz tak jeszcze trochę wytrzymać. Ale ja się muszę wykąpać. Cała cuchnę. Muszę go z siebie zmyć. Słyszysz? Ja wiem. Ale wiesz, no ja tutaj wody nie wyczaruję. Ale spróbuję coś załatwić. Co załatwisz? Kąpiel w wannie? Nie wierzysz we mnie? Słuchaj, ostatnio poznałem typa. Chłop jest taki dziany, napalony, aż się prosi, żeby go skubać. I co, u niego się wykąpię? Spokojnie, ja wszystko ogarnę. Pójdę do niego, oskubię go, a za ten hajs zorganizujemy sobie jakieś mieszkanie, wiesz, takie prawdziwe, z łazienką, z wanną. Ale ja nie kumam. Po co tak kombinujesz? Masz bogatych rodziców z kupą kasy i wielkim mieszkaniem? Nie, Maryśka, nie. Ja ci już mówiłem, że ja do nich nigdy nie wrócę. Już bym wolał, wiesz co, nawet dupy dawać na ulicy, niż do nich wrócić. Marysia? Przepraszam. Ale mówiłem ci, że ja od nich nic nie chcę. Chuj. Przygotujcie się na jutro z 5 ostatnich lekcji. Dacie radę, wierzę w was. No, zmykajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, sierżant Aleksandra Grodziec, komisarz Maksymilian Bercyn, komisariat na Gorczaku. No co się stało? Małecki znowu narozrabiał, tak? Nie, my do dyrekcji. Może pan nam wskazać drogę? Może zaprowadzę. A skoro nie jesteście tu z powodu Małeckiego, to z jakiego powodu? A z innego. Proszę. Nie będę ukrywał, że czekałem, aż skończycie rozmowę z dyrektorem. Bo? Bo ja tu pracuję od kilku lat, znam dzielnice, dzieciaki, mogę się przydać. No w sumie. No to tak konkretnie o kogo chodzi? Jarosław Bitniuk. Kojarzy pan? Tak, to zdolny uczeń, ale rodzice to dno patologii. Najpierw doprowadzili do śmierci jednego syna, a teraz drugiego zmarnują. No dobrze, ale teraz uczy go pan? Od kilku tygodni nie przychodzi do szkoły. Jak to, nikt tego nie zgłosił? Nie no, z rodzicami nie ma kontaktu. Kuratorium wie i miało zgłosić komu trzeba. Dobrze, to zapisze mi pan adres tych rodziców, pojedziemy, sprawdzimy. Panie, ale pan się nic od nich nie dowie. To mówiłem, patologia. Tak samo jak rodzice Maćka, Sebastiana czy Krzyśka. Kogo? No, chłopaków, którzy od zeszłego roku nie chodzą do szkoły. Też o nich słyszeliśmy. No to jest gorsze. Rodzice nie chcą, żeby dzieciaki chodziły do szkoły. Jezus, Ścicku, niektóre psy mają lepiej niż te dzieciaki tutaj. Niestety. Ale ja tego tak nie zostawiłem. Słucham? Rozpocząłem własne śledztwo. Mam podejrzanego. I ostatni zaginiony, Jarosław Bitniuk. Przepadł 2 miesiące temu. Wszyscy mieli 13-15 lat, tak? Czyli ostatnie klasy podstawówki. Nie kumam. Kuratorium umywało ręce, przewalało papiery, a rodzice co? Cieszyli się, że mają mniej gęb do wykarmienia, czy co? No, a sąsiedzi byli zadowoleni, no bo rosło mniej małoletnich bandytów. Tak, zobacz. Maciek zaginął najwcześniej rok temu. 2 miesiące po nim Sebastian.
potem Krzysiek, a teraz ten Jarek. Niesamowite. Nikt nie zgłosił zaginięcia, nikt nie żądał okupu. Może ktoś ich wywiózł za granicę. A może zwerbował do gangów. Albo, nie wiem, padli ofiarą handlarzy organami. Jakby to się miało mieć z fazami księżyca. Serio? Grodziec, ty na poważnie bierzesz te kocopoły Adamskiego w fazach księżyca? Sprawdziłam to. Wszyscy zniknęli wtedy, kiedy była pełnia. Nie, serio, ale nie kupuję tego. Nie znamy dokładnych dat zaginięć, bo nikt tego nie zgłosił. Nauczyciele dopiero po kilku dniach orientowali się, że uczniów nie ma na zajęciach. Okej, ale Tak, wiem. Skoro nic nie mamy, to warto rozważyć nawet najbardziej absurdalną tezę. Rozumiem. Ale co, mamy jeszcze ich znaki zodiaku sprawdzić? moim zdaniem ktoś porywał nastolatków, kierując się kluczem. Dlatego psychola, faza księżyca mogła być głównym powodem do uderzenia. Dlaczego? Bo pełnia stawała się wtedy dla sprawcy elementem rytuału tylko. Jaką rolę w tym rytuale pełnili porywani chłopcy? Kurde, sorry. Luz. Ile można spać? Śpi jeszcze jest wcześnie. Chce mi się siku. Poczekaj, przyniosę ci wiadro. Dlaczego ty to robisz? Po co? Bo cię kocham. I pamiętam o tej łazience. Musisz się wykąpać, zanim zobaczy cię lekarz. Jaki lekarz? Co ty znowu wymyśliłaś? Po tym, co zrobił ci ojczyn, ten skurwiel, musi cię opatrzeć lekarz, specjalista. Nigdy nie byłam u ginekologa. Ja też nie, więc jesteśmy w tym we dwoje. Posłuchaj, dzisiaj wieczorem będziemy mieli kasę. Więc ogarnę wszystko, co będziemy tylko chcieli. Mieszkanie, ubranie, żarcie, wszystko. Łazienka będzie. Mówię ci, lepiej wracaj do starych. Nie, Maryśka. Ja się brzydzę tymi ludźmi i nie wrócę do nich. Ci ludzie to są złodzieje, rozumiesz? Oni kradną w białych rękawiczkach, ćpają przy szampanie i ukradają niczego świadomych frajerów. Ale z nimi masz wszystko. Ja wiem, ale nie na tym polega życie. Czyli zostaniesz ze mną? Marysia, posłuchaj mnie. Oczywiście, że tak. Zawsze przy tobie będę. Chodź tu. Gdzie on kurwa jest? Sernik. Słucham? Uwaga na sernik. Domowy. Sąsiadka mi upiekła. A ja pytam, gdzie on jest? A ja mówię sernik. Z prawdziwego sera. Z jajek od szczęśliwych kur. Na kakaowym spodzie. No dobra. Uważam na sernik. A teraz, gdzie jest ten kurwa, ja się grzecznie pytam, góral? Komisarz Maksymilian Byrcyn w sensie. Ten. Mam coś do niego. Oj, niestety, panie Kolasa. Nic z tego nie będzie. Nie jesteś pan w jego typie. On woli kobitki. Takie chorze, żeby z przodu miały z tyłu. Panie, to on ma się oświadczyć i to dziś. A komu? Kurwa komu? Dasz pan go dzisiaj wieczorem mojej córce. Co? Ani słowa. Pan jesteś gołodupiec, choć komisarz. Nie taki zięć mi się marzył, ale trudno. Że niby kto ma być pana zięciem? Nie dość, że policjant, to jeszcze tępy. Pan! Ja? Ale dlaczego?
A kto mojej Jessice dzieciaka zmajstrował? A pojęcia nie mam, niech się pan jej zapyta. Nie wkurwiaj mnie, człowieku, bo nie zdzierżę! Za napaść na funkcjonariusza na służbie grozi odpowiedzialność karna. Mam w dupie wasze paragrafy. Dasz pan mojej córce ten pierścionek. To pamiątka rodzinna po mojej świętej pamięci mamusi. Będzie elegancko. Panie, nie wkurwia mnie pan. Nie znam żadnej Jessiki, nie dam się wrobić żadnego dzieciaka. Idź mi pan stąd, robotę mam. Nie zna pan, tak? Nie, nie znam. A to? No jednak znam. Kurde. Wstyd się przyznać, ale nawet nie wiem, jak masz na imię, góralu. To jest naprawdę moje dziecko? Pojęcia nie mam, czyje. Pomyślałam, że na ojca się nadajesz. Stałą pracę masz, jak coś ci się stanie, renta będzie. Co ty nie powiesz? Poza tym, dobrze się kiedyś bawiliśmy, z tego co pamiętam. Może i dobrze. Ale ślubu żadnego nie będzie, innego jelenia sobie szukaj. Wyluzuj. Dobrze nam będzie. Obiecuję, że tata kasą sypnie. Bidować nie będziemy. Ty tak na serio? Ksiądz już umówiony. Sala weselna zaklepana. Nie masz czym się martwić. Dziewczyno, ogarnij się i szukaj prawdziwego ojca. Przecież znalazłam. Po moim trupie. No dobrze. To bardzo wam dziękuję, bardzo mi pomogłyście. Jak będę miała jeszcze jakieś pytania, będę mogła was jeszcze raz poprosić o pomoc? Super, dzięki. To zmykajcie na lekcję. Dziękuję bardzo. No i co tam? Groj buce. Dawaj, co tam masz, no? Dziewczynki twierdzą, że ci dwaj zaginieni chłopcy, Jarek i Maciek, często odwiedzali woźnego. I co w tym dziwnego? Ja ze swoim paliłem szlugi w szatni. No, ja bym to sprawdziła. Czekaj, to nie są? No chyba. Dobra, to już chodźmy, zagadamy. Przepraszam, można prosić na chwilę? Na chwilę? Nie, potem. Potem będzie za późno. Ale nie tutaj jesteśmy za bardzo na widoku. Jeszcze ktoś może chcieć nas podsłuchać. Jest nieobliczalny. Czasami wulgarny, grozi dzieciakom, czasami miotłą przyleje. Ma pan na myśli woźnego, tak? Tak, Przemek Graszak. Kiedyś był normalny, ale dzieciaki się go boją. Dlatego. A co to za dzieciak? Kto to jest? Jarek, ten, którego szukacie. Pan mi wyśle to zdjęcie, dobrze? No dobrze. A, jest jeszcze coś. Uczniowie mówią, że woźny woli chłopaków. No, nikt go na tym jeszcze nie przyłapał, ani nikt go o nic nie oskarżył. Ale coś w tym musi być, skoro ludzie gadają. To były plotki i pomówienia, ale chyba nie brały się znikąd. Sprawdziliśmy na szybko tego woźnego Przemysława Graszaka w bazie. U nas był czysty, no ale to mogło znaczyć tylko tyle, że po prostu jeszcze nikt go na niczym nie przyłapał.
Ja pierdolę. Co pani tu robi? Panie Przemysławie, chyba będziemy musieli porozmawiać. Niestety. Halo. Ej! Proszę otworzyć drzwi! Panie Przemysławie, musimy porozmawiać! Halo! Pierdolę, kurwa. Widziałeś woźnego? No, na parking szedł. Co ty tu sama? No to goń go! Woźny odjechał spod szkoły, ale na szczęście szybko udało nam się go namierzyć. Pół godziny później byliśmy z Byrcynem na miejscu i czekaliśmy, aż sam do nas przyjdzie. No i jest ten panocek, co? O, dzień dobry, pan Przemysław, jest pan zatrzymany, zapraszam do radiowozu. Dobra, pojadę z wami. O, proszę. Zapraszamy, zapraszamy. Nie można tak było od razu? Zaskoczyła mnie pani, to był odruch, no i sprawę miałem do załatwienia. No Jaką tak, sprawę? i dlatego trzeba było mnie od razu zamykać. Proszę, najpierw pan odpowie, kto to jest? To mój syn, Tak? Janek. A może jakiś zaginiony nastolatek? Ponoć lubi pan młodych chłopców. Oszalał pan? To mój syn. Zaginął 20 lat temu. Interesujące, co się stało? Nikt nie wie, zniknął bez śladu. Szukaliśmy z moją żoną na własną rękę. Policja szybko odpuściła. Ze zgryzoty żona 10 lat temu zmarła. Zapraszam do radiowozu. Janek był świetnym pływakiem. Z wody nie można go było wyciągnąć. Trener mówił, że to prawdziwy talent, że na olimpiadzie wystartuje. A w której szkole się uczył? W tej szkole, gdzie pracuję. Chcę tam być, oddychać tym samym powietrzem, pomagać innym dzieciakom. Są tacy, którzy potrzebują wsparcia. Nie mają z kim pogadać. Nie mają co jeść. A Jarosław Bidniuk też potrzebował takiego wsparcia? Wyjątkowy chłopak i bardzo samotny. Taki bezpański jak Maciek i Sebastian. A, Widzisz, czyli pan wiedział, że chłopcy zginęli, a policji nie powiedział. Policja? A po co? Policja mojego Janka nie znalazła. Nawet specjalnie nie szukała. Pan se kurtkę schowa, bo się pobrudzi. teraz będziemy szukać. Woźnego zgarnęliśmy pod Starą Meliną, w której, jak twierdził, ukrywała się jakaś skrzywdzona nastolatka. Ale przeczesaliśmy to miejsce i nikogo tam nie było. Woźny nie chciał nam powiedzieć już nic więcej o tej dziewczynie. 20 lat temu zaginął Jan Grasza, to syn Woźnego. Do tego jeszcze Nikodem Mrozek i Mirosław Skrzypczyk. Wszyscy z tej samej szkoły, tak? Tak. Tylko że przez następne 18 lat nie było żadnych porwań. No to ja nie wiem, ten porywacz wyniósł się z Gorczaka, czy co? A co, a teraz wrócił. Czekaj, teraz 4 zaginięcia, wcześniej 3. No to razem 7, tak? Po prostu boję się, że żaden z tych chłopców nie przeżył. Pytanie, czy on się już nasycił, czy dalej będzie szukał kolejnych ofiar. Wiesz co, warto by było sprawdzić, kto pracuje w tej szkole teraz z tych, co byli tam te 20 lat temu. Możesz to sprawdzić? Okej. No masz, ten Woźny i ten nauczyciel Adamski.
Okej, ale bardziej mi chodzi o kogoś takiego dochodzącego, nie wiem, jakaś nauczycielka chóru, trener, hydraulik. W sensie chodzi ci o takie osoby, które mogły pracować i w tej szkole, i w innej szkole, tak? No, ktoś taki, co niby jest, tego nie ma, no. To może zapytajmy tego Adamskiego, może będzie pamiętał kogoś. Nie ma go. Pewnie jeszcze z roboty nie wrócił. Kurde, jest tam pilnie potrzebny. Jest nauczycielem i ma dobrą pamięć, no. O, Jakoś Janka Graszaka nie pamiętał. Państwo do mnie? mamy jeszcze kilka pytań odnośnie pozostałych chłopców. Ale teraz nie mogę, spieszę się. Ale to zajmie tylko kilka chwil. Powiedziałem już wszystko, co wiedziałem. No, ja wiem, ale po prostu okoliczności się zmieniły. Chciałam zapytać o Janka Graszaka. o Nikodema. Jutro. Teraz nie mogę. Do widzenia. Trochę dziwne, że nas tak pogonił. Wcześniej na rzęsach wstawał, żeby nam pomóc. Może miał jakąś pannę na chacie. Jutro z nim pogadamy. Nie wiem, coś mi się to nie podoba. Jakieś to jest podejrzane. Jak już wyszedł, to mógł chociaż parę słów z nami zamienić. Daj spokój, dziewczyno. Jakby chciał coś ukryć, to by w ogóle nosa nie wytykał. Zachował się normalnie, jak facet, który ma mleko na piecu. Prezydent, po prostu się przyznaj, że jesteś głodny i ci się nie chce dostać. I pada, więc chodźmy już. Ty, Byrcyn, chodź na chwilę. Co jest? No patrz. Okruca. Śrubokręt zamiast kluczyka, no bardzo ciekawe, bo o ile mi wiadomo, właściciele pojazdów nie uruchamiają ich w taki sposób. W pierwszej kolejności sprawdziliśmy numery tablic. Dobra, dzięki, bez odbioru. Jak tam? Czyja to fura? Słuchaj, nie ma takiego numeru. Co, nie dodzwoniłaś się? Byrcyn, bardzo śmieszny. Ty, Grodziec, zobacz. Chodź. Co? Nie ma takiego numeru. Bo to belgijskie blachy, znaczy kradzione. No proszę. Ty, a to nie kierowca? Co ty? No, może sobie przerwę zrobił na browarka w trasie. Dobra, to się schowaj, bo go mundurem i posturą przestraszysz, że ja z nim pogadam. Trzymaj. Czego tu? A pogadać chciałem. O czym, kurwa? A potrzebuję takiego. Na sprzedaż? Co, ale takiego? No co, coś nie tak? Za krótki jesteś. Do kierownicy nie dosięgniesz. Nie pierdol, bo jebnę. Dobra, spokojnie. Mam tu coś lepszego. A? Zainteresowany? Na takiej maszynce będziesz wyglądał jak prawdziwy facet. Wszystkie laski to lubią. Z zachodu jadą? No, mają tam tego dosyć. Jeden mniej, jeden więcej. Dla nich to bez różnicy. Świeża juma jakaś, co? Ty co tak drążysz, co? Kurwa. Bierzesz czy nie? Sierżant Aleksandra Grodziec, komisariat na Korczaku, dokumenty proszę. Nie mam. W domu zostały. No to zapraszam na komisariat, tam się będziemy legitymować. Ale po co? Zaraz na komisariat. Przecież nic nie zrobiłem. Auto jumane, motocykle jumane. Jakie jumane, pani władzo. Samochód jest szwagra, motocykle kolegi. Poprosił mi, żeby je przewieźć. Nie, Marcin? Max, jestem. Też na M, dobrze mówię? No nie zupełnie, bo ja też z policji. Byrcyn. Maksymilian Byrcyn, komisarz. Ty szyjo zasrana. No kłamałeś mnie, zrobiłeś mnie jak dziecko. Ty konusie jeden, ty! No i było tyle pić? Ale przecież ja nie jestem pijany. Dopiero 7. browar dzisiaj. Wola Boga, nie wytrzymam.
Co tutaj robisz? Blady jesteś, zimno ci? Wie pan, trochę mi głupio przyznać, ale głodny jestem. Dawno nic nie jadłem. No to w takim razie chodźmy do mnie. Wykąpiesz się, zjesz jakiś porządny obiad. Dam ci jakieś ciuchy. Wie pan, no pewnie nie będą pasowały. Rozumiem. Moje ciuchy to jak po dziadku. W takim razie dam ci pieniądze, kupisz sobie co będziesz chciał. O, dobra, super. No to chodźmy. Trzeba się rozgrzać. Jak się panu odwdzięczę? Nie trzeba. Dzięki, całkiem niezłe to było. Posiedź chwilę, odpocznij. Ja przygotuję herbatę i za minutę do ciebie wrócę. Super. Kurde, co jest? Wolisz herbatę z miodem czy z sokiem malinowym? Obojętnie! Kurwa! Co żeś mi dosypał do żarcia? Kochany, to tylko witaminki na wzmocnienie. Nic strasznego. Człowieku, zrobię wszystko, ale bez żadnych tapsów. Nie denerwuj się, uspokój, rozluźnij. Już do ciebie wracam. Pomocy! Nie krzycz. Nie krzycz. Będę dla ciebie dobry, delikatny. Mam w tym wprawę, uwierz mi. Wrocław się odezwał. No, 15 lat temu w jednej szkole zniknęło 4 chłopców. w jakim wieku? 7. klasa. Jakiś podejrzany? Pedagog Zygmunt Kowalik. Na maila prześlą nam pełne akta. Tylko to jest dopiero jeden komisariat, a jeszcze czekamy na zwrotki z innych, więc obawiam się, że tego będzie dużo. Jezu, Sicko. No i jest jeszcze coś. Co? Wszyscy zniknęli w trakcie pełni księżyca. Marysia? Tutaj jestem. A gdzie ty się wybierasz? Ledwo stoisz na nogach. Panie Przemku. Nie ma Alka. Zniknął gdzieś. Jestem pewna, że stało się coś złego. Przesadzasz, on zaraz wróci. Nie ma go już 4 godziny. Ile można być u klienta? Nie odbiera telefonu, nie napisał nawet SMS-a. Ja czuję, że coś jest nie tak. Nie panikuj. I tak sama go nie znajdziesz. Ja wiem, gdzie on jest. Pojechał do takiego starego, bogatego zboka. Chrysty, ja muszę tam jechać. I co? Sama sobie poradzisz z tym zbokiem? Ja się nie boję takich jak on. Znam Gorczak i wiem, jakie gnidy tam żyją. Maryśka, nie nakręcaj się. Ja poszukam Alka. Zrobimy tak. Ty mi powiesz, gdzie znajdę Alka i pojedziesz do mnie do mieszkania. Wykąpiesz się, zjesz coś i pójdziesz do lekarza. Przyniosłem namiary na ginekolożkę. To dobra kobieta. Nie ma mowy. Ja muszę szukać Alka, muszę mu pomóc. Uspokój się. Zrób, jak ci mówię. A ja i Alek za godzinę przyjedziemy. Nie, Przemku, ja się boję. Już dawno powinien się stąd zabrać. Jest. Dobra, gdzie jest ten załącznik? Zygmunt Kowalik. Przecież to jest Adamski, ten nauczyciel. No to już wiemy, dlaczego nas nie chciał wpuścić do domu.
Odpuść. Wypuść mnie. Chcę wyjść. A dokąd pójdziesz? Przecież nie masz domu. No, chyba że masz. Ale twoi kochani rodzice mają cię w dupie. Poradzimy sobie z tym. Tak samo jak przeszliśmy to z Sebastianem, Krzysiem, Maćkiem, a ostatnio z Jarkiem. On był taki słodki. Co ty czujesz? Ufny, pełen nadziei. Co ty robisz? No. Siadaj. Niepotrzebnie się miotać, to nie pomaga. No, siadaj. I tak zaraz padniesz. Wypijesz tylko napar z pietruszki. Zrobisz siku. Barbiturany wypłuczą się i będziesz czysty. Odwal się. Jak kurczaczek. Odwal się, świrze. Leż, 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 leż. Leż. Leż, 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 leż. I morda w kubę. Michał, dobrze jesteś. Musisz mi pomóc. Co tutaj robisz? Po co przylazłeś? Kojarzysz Alka Makucha? Zaginął. Tego z 7C. No nie opowiadaj, kiedy? Dzisiaj. Nie wiem, co się z nim stało. Miałem nadzieję, że ty coś poradzisz. Lubiłeś go? Dużo rozmawialiście? No dobra, no to wejdź, może coś wspólnie wymyślimy. Ktoś u ciebie jest? Czemu krzyczy? Kto to? Co się tu dzieje? Pogadamy jutro, dobrze? Jutro, na razie. Co się tu dzieje? Nie twoja sprawa, Coś słychać. Chodźmy. Bercy, musimy wezwać wsparcie. Nie ma czasu, zanim przyjadą, będzie za późno. Tak to się nigdy nie zmieni. Pomocy! Pomocy! Ratunku! Niech mi ktoś pomoże! Dokąd się, kurwa, wybierasz? Na spacer? Niech mnie pan wypuści. Ten chuj wszystko popsuł. Po coś tu przyszedł? Kto cię prosił? Obiecuję, że nikomu nie powiem. Nie, musimy skończyć to, co zaczęliśmy. Co prawda nie będzie tak miło, jak planowałem, ale za to możesz podziękować temu świrowi. Proszę. Sam tu przyszedłeś, więc nie jęcz. Wkurwia mnie to twoje miauczenie. Niech mnie pan wypuści, proszę. Nikomu nie powiem. Policja, odsuń się od niego! Odejdź od niego, już! Kurwa, wypierdalać! Wypierdala! Chodź tu! Natychmiast! Do ściany! Już! Ręce za głowę! Ręce za głowę, powiedziałem! Żałował, że się urodziłeś, bydlaku. Nic mi nie zrobisz, frajerze! Halo? Wszystko okej? Możesz wstać? Shit. Chodź, pomogę ci. No. Usiedziesz chwilę? Tak. Zaraz przyjdzie karetka, już jesteś bezpieczny. Jak się nazywasz? Aleksander. Okej, oddychaj. A Marysia? Jaka Marysia? Gdzie? Marysia. Jaka Marysia? Jest tu ktoś jeszcze? Chłopaka udało nam się uratować w ostatniej chwili. Niestety Przemysław Graszak-Woźny już nie żył. Działał na własną rękę i przypłacił to życiem. Zanim przyjechało pogotowie, chłopak zdążył powiedzieć nam, kim jest Marysia i gdzie mamy jej szukać. Dziewczyna była w fatalnym stanie.
Tydzień wcześniej zgwałcił i pobił ją, jej ojczym. Czego nie rozumiecie? Natura wymyśliła te zasady miliony lat temu. System działa do dziś. Ja go tylko popieram. Co ty pierdolisz? Jaki system? Człowieku, masz na sumieniu co najmniej 8 zabójstw. Czy dociera to do was, że pozbywanie się najsłabszych osobników to zjawisko normalne? Normalne dla kogo? Czarne bociany bez żalu zjadają najsłabsze pisklęta. Obiektywnie oceniają, że cieniasy nie przeżyją. Oszczędzają im cierpień w dorosłym życiu. To była twoja taka zabawa, tak? Ty chory pojebie? Porywałeś i wykorzystywałeś seksualnie nieletnich chłopców, a potem... Zjadam! Dobrze, dlaczego to pełnia? Bo podczas pełni wszystko lepiej smakuje. Co się tak patrzycie? Pozbywałem się niepotrzebnych elementów, oczyszczałem społeczeństwo z miernoty. Wdzięczność mi się należy, bo o kilku bandytów mniej. Dobrze, czyli oficjalnie przyznajesz się do wszystkich zabójstw i porwań tych chłopców z Wrocławia i z Korczaka, tak? Nie mam nic do ukrycia. A, żeby była jasność. Niczego nie żałuję. Czy były inne ofiary w innych miastach? Nie wiem. Poszukaj je sobie sam. Albo mi wszystko powiesz. Albo to z ciebie wyduszę, rozumiesz? Pyrcyn. Może filmom nie nakręcą? Bo książkę samo sobie napiszę. Gównem po ścianie sobie opiszesz. Poradzę sobie. Autorem kryminałów zostanę. Z felem zostaniesz. Zdjęcia tych chłopaków trafią do pudła, w którym będziesz gnił do końca życia. Gwarantuję ci to. Miałeś, kurwa, wczoraj przyjść i się oświadczyć. Całą rodziną czekaliśmy. Panie Kolasa, Ja ci, kurwa, gnojku, nie odpuszczę. Albo się oświadczysz, albo w piach pójdziesz. oczywiście. Oświadczyny będą. A za 2 tygodnie wyjeżdżamy. No wczasy? Moja córka ma brzuch pod nosem. Jakie wczasy? W góry wracamy. Wczoraj z moimi rodzicami ustaliłem, że ja i Jessie przejmiemy bacówkę przy uroczysku nad Potockiem. Że co? To taka chałupa góralska. Na hali, gdzie łowiecki się cały sezon pasą, hej. O czym ty, kurwa, do mnie rozmawiasz? Dziecko urodzi się siłami natury. Przy Potocku, na łące. Będziemy mieć swizę mlecko, hej. Pogięło cię? Chcesz mi córkę do lasu wywieźć? Spokojnie, matuś i babcia syćko jej wytłumaczą. Jak syr uważyć, jak śmietanę z mleka zebrać, jak masło ubić, jakie kierpce ma nosić, hej. Moja Jessica w kierpcach? Panie Kolasa, ja już mam dość miasta. Gorczaka. Pff. Wracam, łowcę paść, jak na juhasa przystało. Mój ojciec jest baca, to i ja będę. Ty góralska gnido. Moja córka nie będzie się w owczym gównie taplać. Znajdę jej lepszego fagasa niż ty. Ale tato, my się kochamy. Spierdalaj ty z tą twoją chorą miłością. No i po problemie. Jest GPS i podsłuch. Ktoś ci monitoring zamontował. Ręce do góry! Panowie, pomyliliście adresy. Szkoła kominiarska na dachu.
Stolpysk! Co jest? Łysy! Kurwa! Rozjebie cię! Jezus Maria, zabiją Sławka? Chyba wiem, kto mu pluskwę do wozu podłożył. No, niech pani go woła. My tragedię tutaj mamy. Rozumiesz? A kiedy wy nie macie tragedii? No?